Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem przybliżyć Wam roślinkę w kolejnym odcinku na temat jedzenia. Dzisiaj opowiem Wam... To jest ten tam w oddali już. Powiem Wam tak. Widzicie? Witam Was serdecznie. Słów kilka na temat. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie filmik z cyklu Jak to się dzieje. Dzisiaj opowiem Wam o wodzie z jeziora. To będzie krótki, podglądowy filmik. Nie będziemy zagłębiali się w żadne jakieś tam specyficzne naukowe nazwy. Zapewne jak jeździcie na ryby, czy nie jeździcie na ryby, wiecie o tym, że na przykład zimą woda jest bardzo przezroczysta, latem w pewnym okresie woda jest bardzo przezroczysta, a na jesień albo wczesną wiosną tam w naszych jeziorach, czy tam stawikach, jakichś większych zbiorniczkach wodnych, nawet w oczkach wodnych robi. Wszystko to nazywa się, nie wszystko, po kolei. Pokażę Wam teraz taki plan. Widzicie, zimą, tu macie zimę, najgęstsza woda jest w temperaturze 4 stopni, woda jest najgęstsza. Notowywane są temperatury niższe jak 2 stopnie, ale to już w wodach słonych. O tym nie mówimy. Zobaczcie, tutaj macie zimowy, elegancki 4 stopnie, cały słup wody od lodu, bo lód ma zawsze 0 stopni, do dna ma około 4 stopni. Tak? Taka jest temperatura stała w zimę i woda jest wtedy bardzo przezroczysta. Oczywiście możemy zacząć tutaj od lata. Zaczynamy od lata. Pierwsza warstwa epilimnion, metalimnion i hypolimnion. Hypolimnion to jest najniższa, najciemniejsza warstwa wody, która ma 4 stopni. Metalimnion to jest toń wody, ta, która jest pomiędzy wodą powierzchniową i wodą denną, przydenną, i mamy epilimnion, woda najcieplejsza, najbardziej nagrzana, najbardziej natleniona, ponieważ dochodzi tu duża ilość światła. Woda jest nagrzana, bardzo żyzna, makroelementy się rozmnażają. To jest ta warstwa, tak, dajmy na to, życiodajna warstwa jeziora. Tego to jeszcze chyba nikt nie wymyślił. W każdym bądź razie, do brzegu. Mówimy o tym, dlaczego ta woda mętnieje latem, wczesną wiosną i późną jesienią. Latem, zimą warstwy są czyste. Mamy tutaj taki wykres. Zobaczcie, mamy lato, jesień i zima. Tutaj są trochę pomieszane, tutaj jest troszkę inaczej to zrobione, znaczy w sensie takim, że tu jest napisane termoklina. O co chodzi w termoklinie? Termoklina to jest właśnie ten spadek temperatury wody. Spadek temperatury wody. Co powoduje spadek temperatury wody? Spadek temperatury wody powoduje zmianę gęstości wody, czyli najcieplejsza woda idzie do góry, a zimna woda opada. Czyli jeżeli całe lato górna warstwa wody, czyli ten żółty, tu pomarańczowy epilimnion jest ciepły, tak? To w miarę odchodzenia lata, zbliżania się już jesieni, ten epilimnion, czyli woda powierzchniowa, zaczyna się po prostu ochładzać. Jeżeli ta woda powierzchniowa zaczyna się ochładzać, zaczyna opadać na dno. Tak jak tutaj możecie zauważyć, nie wiem, czy myszkę widzicie, ale tutaj zaczyna robić się cyrkulacja wody. Ta cyrkulacja wody nazywa się holomiksją, czyli mieszanie się, czyli ciepła woda letnia opada na dno, wypycha wodę, tą, która zalegała przy dnie, i w ten sposób jest pełne wymieszanie się, czyli
miksja wód jeziora, nie mylić z miksją moczu, tak żeby była dąży do jednakowej temperatury. Na pewno latem, jak kąpaliście się gdzieś w jakichś jeziorach, to jak wskoczyliście na główkę, to przebiliście się aż do dennej warstwy wody, która była najzimniejsza. To na pewno każdy z Was kiedyś przeżył. No i ta holomiksja występuje tylko 2 razy w roku, tak jak Wam na wiosnę i na jesień, tak? Czyli mieszanie się tej wody. I w tym momencie woda staje się bardzo mętna, te całe osady, to wszystko jest ruszone, przepraszam, i wypychane. Inną nieprzezroczystością wody jest zakwit glonów, ale o zakwicie glonów nie będziemy dzisiaj mówili. Dzisiaj właśnie mówimy o tym wymieszaniu się wody. Czyli woda się wymieszała zimą, późną jesienią woda się wymieszała, dochodzi do temperatury 4 stopni. Tutaj dochodzi do temperatury 4 stopni. W tej temperaturze woda już zostaje przez całą zimę. W tym momencie całe osady opadają i się klarują. Woda jest przezroczysta. Na wiosnę cykl ten się powtarza, tylko tak jakby w drugą stronę. Tak, woda się nagrzewa, tamta wychodzi i cykl się powtarza. Woda staje się mętna. W jakimś czasie jak już w sezonie letnim termoklina się ustabilizuje, czyli dojdzie do tego, tak jak Wam pokazywałem wcześniej, dojdzie do stałej termokliny, czyli będzie metalimnią, hipolimnią, czyli ustabilizuje się termoklina, czyli ciepłota wody tak jak ma, czyli będzie najcieplejsza woda, będzie u góry powierzchniowa woda, później będzie w toni będzie inna temperatura, no i przy dnie oczywiście będzie temperatura inna i od tego też zależy w dużej mierze, jaka ryba w jakim zakresie temperatur przebywa i żeruje. Pozdrawiam Was serdecznie. To krótkie. To powinieneś wiedzieć, nawet dając się nurkować czy cokolwiek. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!